ćwiczeniach staramy się kłaść nacisk na indywidualność, natomiast również staramy się, aby wszystkie ćwiczenia były tworzone przez studentów w taki sposób, aby można je było pokazywać w galeriach, bądź żeby odpowiadały technicznie rynkowi komercyjnemu. Staramy się, aby studenci poznawali techniki tradycyjne, które pozwalają im na przykład przenosić doświadczenia w pracy zawodowej, zarówno czy wybiorą swoją karierę jako karierę komercyjną, czy też wybiorą swoją karierę jako karierę artystyczną. Oprócz filmów czysto artystycznych studenci tworzą filmy również komercyjne, ponieważ współpracujemy z różnymi podmiotami i dzięki temu powstał film Rak szyjki macicy, który był stworzony dla Uniwersytetu Medycznego, jak również dla kampanii społecznej studenci stworzyli film Movember. Taka współpraca jest dla nas istotna, ponieważ studenci po skończeniu studiów nie tylko mają doświadczenie we współpracy z klientem, ale również mają doświadczenie przy podpisywaniu umów, czy potrafią stosować prawo autorskie, co jest dla nas niezwykle istotne. Niezależnie czy pracujemy ze studentami nad zajęciami typu grafika projektowa, 3D, animacja czy multimedia, jakby cały czas głównym naszym celem jest aspekt komercyjny tej pracy, czyli chcemy wyposażyć naszych studentów w wiedzę i umiejętności, które dadzą im potem możliwość świetnego startu na rynku pracy. Sektor branży kreatywnej jest sektorem w tym momencie bardzo mocnym i stale rozwijającym się i nic nie zapowiada, że cokolwiek się zmieni. I my chcemy być bardzo mocną częścią tego sektora kreatywnego i chcemy, żeby nasi studenci byli mocną częścią właśnie tego sektora. Przy współpracy z Urzędem Miasta oraz wybranymi firmami z województwa lubelskiego bierzemy udział w programie Match, programie, który ma na celu połączenie studentów oraz potencjalnych pracodawców, zleceniodawców i wykonywanie rzeczywistych, realnych, rynkowych zleceń podczas zajęć lub w trakcie działań nad pracami dyplomowymi. Mamy za sobą już kilka takich realizacji, z roku na rok jest ich coraz więcej, a firmy, z jakimi współpracujemy, to tak duże podmioty jak na przykład IKEA. Na zajęciach podczas działań różnego rodzaju projektowych powstają u nas systemy identyfikacji wizualnej, powstają u nas layouty stron internetowych, aplikacji webowych, opakowań, projektujemy grafiki na snowboardy, projektujemy przeróżnego rodzaju bardzo ciekawe rzeczy, które dodatkowo prototypujemy. Także jeśli jesteś zainteresowany tego typu działaniami, jeśli chcesz być mocnym zawodnikiem na rynku kreatywnym, to jak najbardziej zapraszamy. Okazją do spotkania się ze mną dla studentów w tej pracowni malarstwa, pracowni rysunku, są zajęcia właśnie z tych przedmiotów. Gdyby można było uczyć malarstwa, rysunku, innych przedmiotów artystycznych, nie byłyby nigdy sztuką, bo sztuka to coś nowego. Więc jaka jest moja rola tutaj? Sprzyjam rozwojowi. Mimo że nie określam siebie jako nauczyciela, to jest nauczyciel. Najlepszy, jakiego można sobie wyobrazić dla tych dziedzin, jest to natura, jest to obserwacja rzeczywistości. Jest to podglądanie natury, jak ona maluje swoje obrazy. Podpatrywanie nieskończonej ilości relacji barwnych, przestrzennych, strukturalnych i próba zmierzenia się z tym, próba odwzorowania tego. Zapraszam serdecznie do pracowni 118 na zajęcia z malarstwa, z rysunku, gdzie czekam na Państwa i będę sprzyjać Waszemu rozwojowi. Nazywam się Alicja Kupiec, prowadzę zajęcia w pracowni ceramicznej. Pracownia ceramiczna na Wydziale Artystycznym jest to pracownia, przez którą większość studentów przechodzi w trakcie swojego cyklu kształcenia. Pojawiają się u nas studenci zarówno malarstwa, edukacji artystycznej, jak i grafiki. Podczas zajęć poznają przede wszystkim techniki warsztatowe, konkretne umiejętności, ale jednocześnie oczywiście rozwijają się w sposób indywidualny, taki, który pozwoli im zbudować swój własny język artystyczny. W tej pracowni poznajemy różne techniki. To są techniki zarówno budowania formy przestrzennej, czyli rzeźby, techniki budowania mozaiki, czyli formy malarskiej,
jak i różnego rodzaju techniki graficzne, na które pozwala nam użycie farb naszkliwnych, kalek ceramicznych. Obserwujemy w ostatnim czasie bardzo silny powrót do rzemiosła, do sztuki bardzo konkretnych umiejętności, sztuki budowania przedmiotów unikatowych, takich, które są tylko jednostkowym, oryginalnym dziełem. Studenci, którzy nabyli pewne umiejętności w naszej pracowni, potrafią je wykorzystać, zakładając na przykład swoje własne pracownie ceramiczne. Mogą to być pracownie, w których realizują własne projekty artystyczne, ale również projekty, które znajdują się na pograniczu sztuki użytkowej, czyli designu, czyli własnych autorskich projektów. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszej pracowni ceramicznej i wszystkich pozostałych pracowni, w których Państwo będziecie mogli się swobodnie, bardzo szeroko i wszechstronnie rozwijać. Dzisiaj edukacja muzyczna to nie tylko wykonywanie muzyki, ale to przede wszystkim taki obszar współczesnej kultury muzycznej, który badamy, który dokumentujemy, o którym opowiadamy i staramy się robić to na bieżąco. Jest to strefa bardzo dynamiczna. Jednym z takich zagadnień, które szczególnie staram się zgłębiać ze studentami, to jest etnomuzykologia, czyli badanie pieśni muzyki ludowej i inspirowanie tym obszarem. A to powoduje, że dzięki temu studenci, którzy pochodzą z różnych regionów, z różnych małych i większych miast, odkrywają swoją tożsamość, starają się identyfikować z tym obszarem, z którego pochodzą i pokazujemy im, jak można to dokumentować, w jaki sposób dzisiaj muzyka tradycyjna ożywa w miastach. Zainteresowanie tym gatunkiem przekłada się na wiele różnych nowych form kreacji artystycznej, w tym chociażby muzyka folkowa, czy różne odmiany, fuzje z jazzem, z rockiem, z popem. Te działania robimy poprzez różne formy dokumentowania, czyli wykorzystywanie dotychczasowych badań w terenie, wykorzystywanie dostępnych dzisiaj szerokich archiwów muzyki ludowej i okazuje się, że studenci poprzez właśnie takie działania odkrywają na nowo albo często po raz pierwszy poznają, jakie są ich korzenie, jaka jest ich tożsamość, w jaki sposób identyfikują swoje poznawanie świata, swojej kultury muzycznej właśnie poprzez swoje doświadczenia muzyczne. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Bernatowicz i prowadzę zajęcia na kierunku edukacja muzyczna na naszym Wydziale Artystycznym na UMCS. Zajęcia, które prowadzę, przede wszystkim będą dotyczyły kwestii praktyki teoretycznej. Są to literatura muzyczna, harmonia, zasady muzyki, ale również zajęcia w języku angielskim poświęcone historii musicalu. W swoich badaniach zajmuję się musicalem amerykańskim w latach 60. i 70., w związku z czym studenci, którzy przychodzą na zajęcia, mogą się dowiedzieć nie tylko o historii muzyki od starożytności do czasów współczesnych, ale również o historii muzyki popularnej. Przez 5 lat studiów nasi studenci przygotowują się do zawodu muzyka. Mają zarówno wiedzę z zakresu historii muzyki, jak i tego, co w muzyce jest najważniejsze, czyli praktykę estradową, umiejętność prowadzenia zespołów, umiejętności wykonawcze i te umiejętności, które są związane ze sztuką muzyczną. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką muzyczną, zarówno tych z naszego pięknego kraju, jak i z ośrodków zagranicznych. Dzień dobry, nazywam się Michał Iwanek, jestem wykładowcą przedmiotów harmonia jazzowa, home recording, zespoły muzyczne, improwizacja jazzowa. Na moich zajęciach staram się właśnie z racji tego, że prowadzę tych zajęć wiele, robić taką syntezę tych zajęć, tak, żeby można było połączyć te wszystkie umiejętności w jedną całość. Ja też lubię takie ujęcie historyczne, na przykład w improwizacji jazzowej, kiedy robimy te zajęcia, stosuję taką właśnie tą metodę historyczną, że od początku, od załóżmy bluesa tego tradycyjnego do modern jazzu, uczymy się tej harmonii. Ma to moim zdaniem bardzo dobre skutki, dlatego że student jest w stanie
w sposób taki właśnie historyczny, ciągły, zobaczyć jak na przestrzeni dziejów kształtowała się tutaj ta improwizacja. Stosujemy taką technikę właśnie syntezy, gdzie na przykład używamy tych samych programów na wszystkich zajęciach, jeśli chodzi o edycję nut czy produkcji muzycznej i jest to o tyle fajne, że student właśnie szybciej przyswaja wiedzę. Co jeszcze robimy? Robimy bardzo fajne rzeczy, jeśli chodzi o produkcję muzyczną. Wykonujemy kompozycje, piszemy ze studentami tekst, nagrywamy to w studio, mamy taką możliwość. Także widzicie, że u nas dzieje się bardzo dużo, w związku z tym serdecznie do nas zapraszamy, chodźcie do nas, jest bardzo fajnie. Emisja głosu, czyli emitto z łaciny, to znaczy inaczej puszczać wolno. I to jest takie stwierdzenie, które przyświeca mojej idei, czyli tym staram się zajmować na moich zajęciach właśnie ze studentami. Staramy się też tutaj na naszym kierunku, ale w ogóle naszym wydziale artystycznym stwarzać im wyjątkowe warunki, komfort pracy, taką atmosferę zrozumienia i akceptacji, którą do tego, aby oni mogli ten potencjał swój muzyczny, artystyczny rozwijać, aby mogli stawać się pełnoprawnymi, świadomymi artystami, stojącymi na scenie, którzy mają dużo do powiedzenia, którzy wykorzystują zasoby poznane u nas tutaj, techniki wykonawcze, techniki improwizatorskie, aby wyrazić siebie w pełni jako artyści, wyrazić się w wolności, wykorzystując do tego swój indywidualny język muzyczny. Nasi studenci bardzo często zacieśniają między sobą relacje, nie tylko te muzyczne, ale również życiowe, które później owocują pięknie na dalsze współpracę, na całe życie, te na scenach i te w życiu. Dziękuję.